Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam serdecznie na moją Szkocję. A co dzisiaj robimy? Dzisiaj mam nadzieję pójdzie nam troszkę lepiej, to znaczy tak. Pierwsze primo bierzemy się za co? Za belowanie. Fajnie wygląda ten traktorek, naprawdę bardzo fajna maszyna. GBC. Super. Zbierzemy się za belowanie. O, podłączamy belownicę. Ok. Hop. Dobra. Myślę, że jeśli ona już tutaj nam pozabierała troszkę tej słomy, to teraz nie będzie zbierała siana. Ok, myślę, że mogę ją wycofać. Ok, dobrze jest. Może z takiego widoku będzie mi troszkę łatwiej. Więc tak, włączymy. Mam nadzieję, że zrzut automatyczny poszedł. No i belujemy. Belujemy na potęgę, moi mili. Tia. No i pięknie. No dobrze, jak to wygląda? Zerknijmy. No, to zerkanie to widzę, tak mi na zdrowie nie wyszło. Trzeba jechać bardziej środkiem. Nie no, całkiem dobrze zbiera ta belownica, przynajmniej pi razy oko, taką szerokość jak należy. Tylko trzeba tego środka pilnować. Dobrze, pozwólcie, że ja tutaj troszeczkę sobie pobeluję i za moment do Was wrócę. No okej, słuchajcie, na tym polu mamy pozbierane. Jedziemy na drugie pole, znaczy pozbierane. Zbelowane to siano, tyle na ile się udało zbelować. Tutaj nic nie jedzie. To zabieramy się za belowanie teraz z tej strony. Ok, myślę, że zaczniemy. Najpierw pamiętać trzeba, że to trzeba rozłożyć, bo te kółeczka właśnie stąd muszą się znaleźć tu. Potem opuścić i włączyć. I pozostaje nam tylko elegancko jechać i to przyznaję najlepiej mi wychodzi właśnie jeżdżąc z kabiny. Także ja tamto pole praktycznie całe zrobiłem z kabiny i myślę, że to też można by tak zrobić. Tu pilnujemy końca. Zobaczmy, jak to wygląda. Ja nie mam rzutu automatycznego, bo wolę to zobaczyć. Hop i hop. Dobra.
No i w ten sposób tutaj sobie jeżdżę, beleczki robię. I troszkę czasu zajmie. Tutaj nam traktor wyparował. No, bo tutaj, jak widzicie, korzystam z tego cudownego przywileju resetu, kiedy to maszyny lądują w sklepie. Ok. Więc wtedy inne, że tak powiem, maszyny można sobie spokojnie z tego sklepu przywieźć i to jest tylko odrobinkę, że tak powiem, drogi. W sensie pół drogi robię, tak? Bo jadąc do sklepu musiałbym wrócić, tak? To jest cała droga. A tak teleportuję się do sklepu i tylko powrót mi zostaje. No wiadomo, nie muszę tego chyba tłumaczyć, więc będę z tego często korzystał. Chociaż mam jeszcze moda i też się zastanawiam, czego nie użyć na dostawy ze sklepu. Ten mod dostarcza wszystko, co kupimy do zaznaczonego miejsca, pobierając jakąś tam niedużą prowizję, nie pamiętam, 2 albo 5% od ceny towaru, który musi być dostarczony. Także jak chcemy zaoszczędzić na czasie, to nie jest to jakaś tam bardzo wygórowana kwota. No okej. Jak widać, te moje floresy nie ułatwiają potem zbierania, ale też nie są jakoś nadmiernie trudne. Idzie to wszystko, słuchajcie, wyzbierać, tylko trzeba pamiętać, żeby mieć cały czas tą słomę mniej więcej między ośkami, nie? Tutaj ta prasa, widzę, ma tą dużą zaletę, dosyć szybko te belki rzuca, bo ona ich nie musi owijać, więc rzucanie tych belek następuje bardzo szybko. No i to jest bardzo fajne, bardzo wygodne. Hop. No i moi kochani, sobie tak tutaj na tym polu troszkę pojeździmy, bo tych rządków tutaj jest bardzo dużo i trzeba będzie tutaj naprawdę się najeździć. To 17 w lusterku widać. 17 na godzinę to jest prędkość maksymalna, z jaką ja tutaj mogę zbierać. No, ona jest fajna, tylko przydałaby się ciut większa pojemność tej prasy, bo za chwilkę trzeba będzie się zatrzymać i wyrzucić belkę. No, ale nie ma tragedii, zbiera się całkiem. Cofniemy, dobra, hop, hop, no i jedziemy dalej. Także pozwólcie, że z tego pola też troszkę pozbieram poza nagrywaniem i zajmiemy się następnym tematem. Ok, kochani, belki są wykonane. Teraz tak, wyładuj niedokończoną belę, poproszę. Tak jest, idziemy odwieźć maszynę. Teraz trzeba będzie belki pozbierać. A do tego celu będzie służyła inna maszyneria. Czy ja tędy sobie skrócę drogę na gospodarstwo? Trochę sobie skrócę. Do tego będzie służyła maszyna numer 2. W zasadzie tutaj tą belownicę to mógłbym jeszcze zostawić, bo ja chyba z tym trawnikiem tutaj to się jeszcze chwilkę pobawię. Więc to odłączymy. To też wyłączymy. Przeskakujemy do następnej maszynki, czyli do tej i na pewno byśmy, jak tutaj już przyjedziemy, to chyba byśmy chcieli
W ogóle to tak, po ile stoją te belki w ogóle? W tej chwili słoma. No to z tej słomy miałbym około 25 000, jak ją sprzedam u handlarza zwierząt. Albo 35 000 w styczniu. Nie są to jakieś duże dochody. Nie wiem dlaczego gra nie widzi pszenicy i jęczmienia. Tu już kolejne 19 000 i tu jest kolejne 32 pi razy oko, jak dobrze pójdzie. No to jest 52 000. No to jeszcze z 80 000 na tym dostanę. To będzie ładny zarobek. Teraz ja tak się zastanawiam, czy tutaj jechać z tą pustą platformą do zbierania, czy też może jednak nie, może jednak coś zabrać. Nie, pojedziemy z pustą, najwyżej zrobimy drugi kurs. Pojedziemy z pustą, słuchajcie. No i tyle. I będziemy za chwilkę tutaj na polach próbowali pozbierać te nasze belki. No to cudownie, mamy wjazd na pole. Popatrzmy teraz, jak to wygląda. Czy jakąś belkę nam się uda pozbierać? Czy tutaj działa autoload? Czy będę musiał te belki sam układać? No przyznam szczerze, że nie widzę tu żadnego autoloada. I możemy nawet zrobić taki eksperyment. W sumie podjedźmy, to nie jest daleko. Nie będziemy chodzić, podjedźmy pod naszą skrzynkę mobilną i spróbujmy coś tutaj załączyć. Nasza skrzynka gdzieś tu będzie. Tak, bo tutaj nic się... No, żaden autoload nie następuje, ok. Teraz tak, gdzie nasza skrzyneczka? Tutaj sobie siedzi na beczce. No to spróbujmy. Fajnie się to prezentuje, naprawdę fajnie. Spróbujmy tą skrzyneczkę odłączyć. Hop. Postawić i spróbujmy tego Baileya, nie Baileya, a tylko Red Rocka trochę przerobić. Co to niby jest? Aha, konfiguracja kół, konfiguracja back. Ale ten autoload tak jakoś niespecjalnie tutaj funkcjonuje. Przyczepa do bel. Załadunek poziomy. Aha, aha, aha. I teraz tak, włącz załadunek z boku, z tyłu. O co tutaj się rozchodzi? Jak ona tutaj pakuje to wszystko? No dobra, gdzie ten drugi traktor? Tak, spróbujmy nabić jakąś belę i podjechać z nią. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak, bo jak żeście już zauważyli, na te widły całkiem dobrze, że te belki się, o proszę, nabija. Nie trzeba mieć specjalnych wideł do belek, więc to troszkę wychodzi po taniości. O, tylko nie trafiłem w tą belkę, ale teraz już chyba trafię.
Hop. No, podjedźmy do przyczepy, zobaczymy, czy coś się załaduje. Okej. No trochę dziwny ten autoload, bo coś nie ładuje tej przyczepy. Tak jakbym sobie tego życzył tak naprawdę. Więc, co ja tutaj mogę z tym fantem począć? Hopaj. Modyfikuj, autoload. No niby tutaj wszystko jest. Zwiększ zasięg podnoszenia. Załadunek z boku. Brak ładowania jeśli zakryte. Nakładanie się stref. Liczba obszarów ładowania. Wszystko. Oś długości. No nie wiem, ale zapisz ustawienia pojazdu. Zakup nowy pojazd lub uruchom ponownie grę, aby zastosować nowe ustawienia. No dobra, no to trzeba będzie w takim razie z tym powalczyć troszeczkę. Dajcie mi momencik. No, moi kochani, po takich zmianach mamy przyczepę, która ładuje wszystko. No dobra, pozbierajmy te belki w takim razie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Strona wyładunku lewa. Czy ja te belki mogę tutaj teraz zbierać, czy jak to będzie wyglądało, bo dwie już mam. Ha. Czy ja je muszę zdjąć? Rozpocznij ładowanie. Aha. No to tak ładuję, powiedzmy, jak cię mogę. Aha, że tak powiem, będę musiał teraz podjeżdżać pod każdą i się zatrzymać, tak? Nie możemy tego w biegu ładować. No okej. No, zawsze to coś. No, zbyt dużo w ten sposób tych belek to ja nie załaduję. Muszę przyznać. Jeszcze muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby gdzieś je trzymać. Aha, i więcej tego się nie da załadować. Warstwa. O, zmienimy na stos i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Jak to teraz wyładować? Wyładuj, lewy shift i. Na lewą stronę tego się nie da wyładować. No, zrobimy może tak, że na razie tutaj to wyrzucimy. O, właśnie. To była warstwa, teraz spróbujmy stos. Lewy Ctrl, lewy Shift R. O.
Teraz mamy tryb zbierania, to chyba powinienem to móc załadować. Tak? Aha, i co teraz się wydarzy? No i jeszcze jedna i będzie koniec. Zaraz się okaże. Aha, i to by było na tyle. Mhm. Lewy Shift F12. Ciekaw jestem, co to robi. No powiem szczerze, że ta przyczepa no nie jest rewelacyjna do zbierania belek. Raz, dwa, trzy, cztery. Powiedziałbym nawet, że dosyć słaba, nie? Dwa, cztery, pięć belek mogę załadować maksymalnie na tą przyczepę, a ona powinna pomieścić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Po dwóch bokach to 12. I być może, że w dwie warstwy to 24. To by było wtedy idealnie. No dobra, słuchajcie. Przyczepa nie jest zła, ale też jest, powiedzmy, taka sobie. O, się zastanawiam, jak to dalej potraktować, tą przyczepkę. Bo wygląda fajnie, tylko naprawdę jeśli chodzi o tego autoloada, to nie ma fajnego. A autoload niestety, ale by mi tą grę trochę przyspieszył. Więc wolałbym, żeby to była przyczepa z autoloadem, ale znowu wziąć taką przyczepę. A to aż 30 000. O, to jest ciekawa rzecz. Nawet nie wiedziałem, że taki trailer jest. Super ten brand. Nie wiem, co to pintle. Czekajcie, przetłumaczę, bo nie kojarzę tego pintle. Dobra, słuchajcie, moi kochani, nie zauważyłem. O, a to takie można coś nacisnąć, ja nie wiem, czy to jest ok. Więc chodzi o to zapięcie oczywiście tutaj, nie? Więc pintl to znaczy stworzeń szpilka, proszę uprzejmie. Albo trailer, przyczepa taka. Ja myślę, że my spróbujemy. A autoload tutaj działa? Niby jakiś działa. Aha, ale to też nie wiadomo, jak to jest. Tutaj ten autoload niekoniecznie będzie funkcjonował. Będzie funkcjonował w momencie, kiedy go włączymy, ale ciekawa jest ta przyczepa, naczepa. W momencie, kiedy byśmy chcieli ładować na nią belki albo coś innego, nie? Więc ona tutaj widzę wygląda, że z naszego dodatku. Czy ja ją sobie... A nie, ona nie jest z dodatku, to przepraszam. A to są jeszcze innego dodatku przyczepy.
Więc tak naprawdę autoload bell to jest to. Przyczepa na belę autoload. I mam nadzieję, że ona dobrze pracuje. O, aż 30 000. A zobaczmy jeszcze jakąś inną platformę może, albo coś takiego. Przyczepy płaskie. To te farmtechy. Ta. Ale to też jest na zasadzie tego autoloadu, który jest definiowalny, nie? On tu jest standardowo, autoload jest wyłączony. Liczba obszarów ładowania. A, to taki można. Takie coś zrobić. A to poczekajcie. Zaraz coś pokombinujemy. A jak to jest u nas w takim razie? Nie, to trzeba zrobić modyfikuj najpierw. A spróbujmy zrobić 4 obszary ładowania. Zobaczymy, co ten się wydarzy, jak zrobimy 4 obszary ładowania. I załadujemy grę ponownie. No czegoś się nauczymy, bo ja tego moda nie znam. Autoloadowego, w sensie nigdy go nie konfigurowałem. Zawsze korzystałem z takich przyczep, z takiego autoloadu, który w zasadzie działa, nie? I nie muszę tutaj nic więcej robić. Tak, te przyczepy, przyczepa na belę, standard, zwiększ zasięg podnoszenia, niekoniecznie, pasy, no może być, wyłącz limit wysokości, włączone, czyli bez limitu wysokości, brak ładowania jeśli złożone, brak ładowania jeśli zakryte, nakładanie się stref wyłączone. Strefy załadunku się nakładają. Dobra, i teraz tak, zróbmy. Aha. Zróbmy 4 obszary ładowania. Nazwa osi dla rozszerzenia długości obszaru ładowania. Brak. Wybrany obszar do modyfikacji w ustawieniach poniżej. No dobra. Wszystko. No dobra, zróbmy 4, zobaczymy co się wydarzy. Jestem bardzo ciekaw. Zapis ustawienia, tak. Czekajcie, widzimy się za chwilę. A, czekajcie, chyba coś zaczynam rozumieć. Te 4 obszary ładowania to będzie 1, drugi, trzeci, czwarty, tak? I to nie jest dobre. Czyli obszarów ładowania my chcemy mieć 1. Jak to wtedy wygląda? Wtedy to wygląda tak. On jest jakiś taki krótki ten obszar ładowania. Czy go tu można powiększyć? Wybrany obszar 1. Oś długości. No 2. I co wtedy się wydarza? Są 2 obszary ładowania, jeden i drugi.
Hmm. No dziwne to. Dziwne. Jak wyłączymy autoload, no to po prostu nie ma autoloadu. Przyczepa skrzynkowa. I co to tutaj teraz się wydarzyło? Aha, to tutaj nam za bardzo się nie zmieniło. Standard. Wyłącz automatyczne pasy. Wyłącz limit wysokości. No to wyłącz. O, nakładanie się stref. A jak włączymy? Liczba obszarów ładowania 1. Oś długości brak. I co teraz? Jak to wygląda? Bardzo jakiś to niski ten obszar ładowania. 1. Ale ja tutaj nic nie mogę dalej zrobić z tym. Czyli to będzie działało w momencie, kiedy znowu się przeładuje, słuchajcie. No dobra, zrobię jeszcze jeden eksperyment. Tylko pytanie jest następujące. Co ja tutaj tak naprawdę zmieniłem? Jeśli chodzi o ten autoload. Nakładanie się stref włączyłem i wyłączyłem limit wysokości. Dobra. No to jedziemy z kolejną próbą. Zobaczymy, co nam z tego tutaj wyszło. Lewy shift, lewy control. Stryk i patrzymy. No chociaż te belki będą w jednym miejscu, jak tak się trochę przejadę. No ale zobaczmy, jak to się pozbiera. I się nic nie wzięło. Dlaczego? Rozpocznij ładowanie. Lewy control, lewy shift R. Control shift R. No to dalej jest na środku. Czyli tutaj nie ma, szczerze mówiąc, poprawy. Jeśli chodzi o to ładowanie. Hop. Hop. Aha, takie coś tutaj się dzieje teraz. Jak to zostanie wyładowane, nie? Lewy shift F12. O.
Lewy shift, lewy Ctrl A. Co to jest? Aha, ustawienia globalne. Prędkość ładowania, odstęp między obiektami, tryb niskiego odświeżania, wysokie debugowanie. Koszt za belę można ustawić, proszę bardzo. Koszt za kłodę, koszt za paletę. No, to ciekawe. Opóźnienie w milisekundach. No, mogę tutaj ustawić koszty, tak? OK. Typ produktu słoma. Ładowanie. Każde. Warstwa na razie. Nie ma dobrej przyczepy z autoloadem, tak? Takiej jakbym chciał. I to jest chyba koniec możliwości załadunkowych. Zaraz podjedziemy zobaczyć. No właśnie, bo on tutaj nie potrafi drugiej warstwy zbudować na tym autoloadzie. Jest tylko pojedyncza warstwa, nie? Fajna przyczepa, Red Rock, fajnie się nazywa, fajny model. Tylko niestety trzeba ją ręcznie załadować. O, tyle wam powiem. Dobra, tak się zastanawiam, gdzie ja bym chciał te belki poustawiać na tą chwilę. Jakiś kawałek placu by mi się przydał, żeby to ustawić. Ja myślę, że ja bym to poustawiał tutaj na tą, tak na teraz. Wyładunek jest po lewej stronie. To ja bym chciał to tak zrobić. Ja myślę, że wyładunek tutaj będzie niezłym pomysłem. Zaraz zobaczymy. Pięknie leżą. O, trzeba tylko podjechać. O, właśnie tak. Dobra, jedziemy po pozostałe. Zobaczymy, czy mi się je uda ustawić w stosik. Hop. 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 No i jeszcze dwie belki powinienem móc tutaj załadować. Dobrze. Tylko musimy być zatrzymani. Tak, i to by mogła być ta ostatnia.
Spróbujmy coś takiego. One się chyba obok teraz ustawią, takie mam nadzieję. O, złośliwie nie te się wzięły. Ha, 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 panie kochane. Złośliwie nie te. Dobra. Jeszcze jedna. Dobra. Trzeba by jakieś linie rysować, żeby to dobrze rozpakować tak naprawdę. Bo naprawdę nie jest lekko tak trafić tymi belkami. No dobra, może tym razem podjedziemy jakoś tak to Oj, trochę dalej. Trochę dalej. Myślę, że coś takiego. Tylko tak. Nie wiem, czy to będzie stało. A, obszar jest zajęty, teraz mi gada. Dobra, podjedźmy jednak trochę dalej. No. Teraz. Nie. No dobra, tak sobie tutaj leżą te beleczki. To nie jest najfajniej, jakbym chciał to zrobić. Czyli z tą przyczepą troszkę będę się męczył jednak mimo wszystko. Mam być szczery. No najlepszy byłby ten Anderson za 50 000. Życie. Bo niestety ja tutaj nie mam w tej chwili przyczep, albo musiałbym wrzucić już tą przyczepę, którą mam na serii toskańskiej. Ta niby też coś tutaj ma, ale nie wiadomo jak ona będzie ładowała, mam być szczery. Więc tu jest kłopocik. Ta natomiast ma chyba swój autoload. Wystarczy tylko właśnie. Ten autoload powinien być wyłączony wtedy. I byśmy mogli wtedy zobaczyć, jak to tutaj pracuje. No teoretycznie mógłbym ją wypożyczyć i zobaczyć, jak to wygląda. Za 30 000. No dobra, spróbujmy ją wypożyczyć i zobaczymy, jak ona będzie robiła autoładowanie. Aż 1500, to tak trochę kiepsko to wychodzi. Dobrze, kochani, moi złoci. To spróbujmy takiego patentu, czy ja potrafię
Aha, tylko potem to się nie wyładuje. Dobra, jedziemy. Mamy co mamy. Na razie będziemy tego używali. Albo nie. Rozmyśliłem się. Rozmyśliłem się. Rozmyśliłem się. Zrobimy tak. Co my tutaj? Zresetuj. Pstryk. Mamy w sklepie. Zresetuj. Trailer też mamy w sklepie. Pstryk. Tego nie chcemy sprzedać. OK. Jedziemy. Pozbywamy się tej przyczepy. Słuchajcie, bierzemy porządny sprzęt. Koniec tego dziadostwa. Znaczy, ta przyczepa jest OK w momencie, kiedy ja będę wózkiem jakimś widłowym czy turem ładował te belki, ale to mi zajmie bardzo dużo czasu, a na tej serii ten czas, no widzicie, i tak się w sumie bawię, tak, ale ten czas uważam, że troszkę by to było za dużo, by był odcinek z ładowania, albo ja bym poza nagrywaniem troszkę więcej tego czasu spędzał, a prawdę powiedziawszy, ja nie mam za wiele czasu, więc raczej nie. Się zastanawiam, czy można by go było zmodyfikować. On ma 281, 6,5 tysiąca, 307 koni. I tak byśmy zrobili na tych 307 koni. Będę pamiętał, że ma około 300. Mam nadzieję, że tak zapamiętam. I może teraz tak, czy ja jednak będę chciał przetestować tą przyczepę z autoloadem tego Farmtecha. Bo znowu go kupić i się okaże, że on nie ładuje, to będzie bolesne. Prawdę powiedziawszy. Hmm. No dobra, spróbujemy. Ale tym razem już tylko wypożyczę. Trudno, 1500 jakoś przeboleję. Tylko zapiszemy i zobaczymy, czy ten autoload tutaj się będzie lepiej sprawował. No, słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony chyba autoloadowi. No, cóż, taki live, no, takie życie. A raz się okaże, czy ten Farmtech lepiej zbiera i lepiej, że tak powiem, wypakowuje. Będzie mi bardzo przykro, jak on będzie fajnie zbierał, a ja go tylko wypożyczyłem. Zaraz zobaczymy, jaką tutaj funkcję posiada. No nie wiadomo jakie, ale zaraz się dowiemy, czy to 1500 wyrzuciłem w błoto, czy też nie. No to słuchajcie, mam się spyszna. Przy takiej konfiguracji po prostu ten autoload w ogóle nie działa. Nie wiem w sumie dlaczego. Więc próbujemy załadować jeszcze raz grę i zobaczymy. No, słuchajcie, moi kochani, no wziąłem poczciwego Farmtecha z opcją, już wam pokazuję. I on będzie ładował belesz, zobaczymy jak ładnie. O tego. Mam autoload, Universal Autoload mod nie ładuje, wyłączony. I wziąłem tego poczciwego Farmtecha. I zobaczymy, a myślę, że robimy pozycję pracy.
Tak jest. I on powinien te wszystkie pięknie belki. O, zobaczcie, jak pięknie ładuje. No, to jest to, co chcieliśmy uzyskać. Tylko FarmTech ma tą wadę, że ma tutaj ośkę z przodu, niestety skrętną, i przy manewrach będzie uciążliwy. Ale poza tym to ma tą zaletę właśnie, że te belki tutaj powinny mi się wszystkie bardzo ładnie, zobaczcie, do samego końca się ładują, tak? No i jest elegancko. W związku z tym ja powinienem teraz zbudować gdzieś jakieś miejsce, gdzie te belki będę mógł przechowywać. O, tak sobie myślę, że mogłoby to być gdzieś tutaj. Takowe miejsce. No zobaczmy, bo też mam takiego moda na... Tylko nie wiem, w którym to miejscu jest. Czy to jest budynek gospodarczy? Nie. Silos. O, właśnie. Jak to jest wielkie. Kurczę. Nie wiem, jak to jest wielkie. 800 sztuk to bardzo dużo. 350 i 150. No myślę, że 150 zupełnie by wystarczyło. Tylko gdzie to tutaj jest wyładunek? Aha, tutaj jest wyładunek. No i to by było fajne, byśmy to postawili na którymś tutaj boku. Na przykład na tym. O. I to by sobie tutaj gdzieś stało. No myślę, że tu mogłoby być. Tylko musielibyśmy troszeczkę ten teren utwardzić, ale zaraz to poprawimy. Bo one potem tu będą się respić gdzieś. No i git. A jaki inny obiekt to zachodzi? Ok, tutaj. No to spróbujmy tu postawić. O, teraz spróbujmy zmienić troszeczkę. Co to jest? Skała, żwir, żwir. Taki podobny do tego to będzie to? Nie, ten jest taki jasny. Błoto nie chcę. Beton. Co my tu jeszcze mamy? Skała, żwir. Taki jasny, taki ciemny. No, taki ciemny lepszy chyba. Weźmy to, wyłóżmy tym żwirkiem. Ok. Tutaj by warto było skasować te krzaczory. O, rośliny. O, właśnie. I jeszcze w ogóle ten teren warto by było jakoś wyprostować. No i super.
Tak mi się przynajmniej wydaje, że nieźle to wyszło. Aczkolwiek nie wiem skąd wziąć taki ten. Szkoda, że nie można. To jest też błoto, trawa, żwir, skała. No szkoda, że nie można wziąć. Czym ja to malowałem? Tym chyba. O. Tak to widzę i można by to było tutaj troszkę tą drogę poprawić. Bo teraz na przykład zjazd mógłby być jakoś tak poprowadzony. O, coś takiego. Załóżmy. Dobra, koniec tych malowanek. I zobaczmy, czy uda nam się te belki tutaj teraz wypakować elegancko. Nie, to miało być. Dobra. Wyładuj belę. O, jest jeszcze Y. Zróbmy pozycję transportową. Zapnąć. Nie wiem, czy te pasy dobrze trzymają. Załóżmy. Tylko teraz na którą stronę te belki się ładują? Zaraz się okaże. Y. Czekajcie, bo to coś mi nie wyszło. Wyładuj belę. To jakoś było przesuwane te belki. No, ale coś się nie przesuwają. Unload Assistant. Byśmy go mogli włączyć. Ale się nie chce włączyć złośliwie. No, No i jak te belki wyładować? Lewy Ctrl Y, co to robi? Pro Easy. No weźmy sobie Easy. Pozycja pracy. Mamy 20 belek, tak? Wyładuj belki. No duży problem, bo się nie chcą wyładować. Ja nie wiem dlaczego. Przesuńmy dalej się. Ta z tyłu się już nie załadowała. Nie szkodzi. Ale ja myszką powinienem móc coś zrobić z tymi belkami chyba.
Aja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 j. Tak to jest z tymi modami, może trzeba się naumieć operować po prostu sprzętem widłowym. No. Może na drugą stronę coś wyskoczy. O, coś tutaj się wyładowało jednak. Czekajcie, a jak to się stało, że to się wyładowało? Coś przegapiłem? Pozycja transportowa. Dobra, przejedźmy przez ten obszar. Już miałem fajną przyczepę, tylko nie potrafię z nich belek wyładować. No to jestem cały ja. Mhm. No i naprawdę nie wiem, dlaczego one się nie chcą wyładować. Nie rozumiem. Hmm. Ojej. Czekajcie. Nie wiem, kochani, jakoś mi się udało te belki wyładować. Spróbujemy jeszcze raz, pojedziemy po tamte drugie belki. Kłopot cały polega na tym, że tamte belki, nie wiem czy żeście to zauważyli, ale ewidentnie nam spitoliły. Po prostu się zsunęły. Po prostu się zsunęły i tam daleko widać je w polu, więc ja sobie pozwolę tutaj w to pole wjechać przez ten no, na szczęście niekolizyjny żywopłot. Chociaż może gdyby był kolizyjny, to by nam te... O, zobaczcie, tutaj jest jedna. No i nie chcę wleźć. Co tutaj się wydarzyło? Pozycja transportowa, pozycja pracy. Za daleko gdzieś podjechałem? No i co? Dlaczego to się nie ładuje? No, no. Nie no, nie rozumiem, co tutaj się dzieje. Naprawdę nie rozumiem. O, teraz się załadowała. Dobra, jesteśmy w trybie easy, belki się ładują. Dobra, spróbujmy. Następna belka jest tam. Przynajmniej tutaj się ładnie ładują na tą przyczepę. Hop. Idziemy po kolejną. Tu jest ciekawy obiekt. Taki stary ten. No, żeby coś trzymać, jakieś sprzęty. No i belka w polu, w lesie. No dobra, jest coś jeszcze w tym lesie. Naprawdę powiedziawszy, nic nie widzę. Tak, jest jeszcze w lesie.
zatrzymała się na drzewku, czyli te okrągłe belki nie są takie fajne. O, na tych krzywych polach. Tam już u sąsiada chyba nic nie ma. Tak, czyli ta przyczepka jest tutaj pod kątem ładowania w sumie z tych wszystkich moich, które mam obecnie najlepsza. Aczkolwiek mam drobne problemy natury technicznej, ale z jej obsługą. Ale może się z czasem troszkę podszkolę, wybaczcie mi. Będę starał się poprawić tą moją zdolności szkoleniowe. No i dzięki temu, żeście zobaczyli, jak wyglądają różne przyczepy z autoloadem. No i że ten Fartech jest jak na razie najlepszy. Niestety wszystkie te przyczepy trzeba osobiście przetestować. No i z tego pola jest dużo tych belek. Się zastanawiam, czy ja chcę to pole, bo albo muszę kupić nowy, jak on się nazywa, nową belownicę, która nie będzie robiła okrągłych belek, albo trzeba robić takie uprawy, z których nie będę robił słomy, albo tej słomy wprost nie robić, po prostu zostawić sieczkę, nie? No i widzę, że skończy się na tym, że to już jest koniec, 22 belki. Dobra, jedziemy to teraz odtransportować. No i ten materiał troszeczkę jest o autoloadzie. Ach, trochę niezamierzenie, ale tak wyszło. I teraz zobaczcie, jestem w pozycji pracy, zmieniam pozycję pracy na pozycję transportową. Cyk. No i próbuję teraz zrobić taki manewr pod tytułem wyładuj belę. To jest Y. I myszką nic nie jestem w stanie zrobić, ale zrobimy wyładuj tutaj. OK, załóżmy, że one są wyładowane, ale są na samochodzie, zobaczcie. I teraz jak tutaj przejeżdżam przez punkt wyładunku, to one znikają. Dlatego postawiłem ten, słuchajcie, punkt wyładunku. Ciekawe, czy jakby... No dobra, po te dwie belki i tak muszę jeszcze na końcu wrócić. Więc... jeszcze pojedziemy tam. Tutaj to pole mi nie daje spokoju, w sensie takim, że... Gdzie to ma wjazd? Oj, sorki, ja po prawej stronie się przyzwyczaiłem do jazdy. To pole mi nie daje spokoju w sensie takim, że ta trawa w ogóle, one się z tej trawy nie utrzymują. A na tym polega ta łąka ogrodzona, tak, że jednak te krówki powinny na tej łące się utrzymać, przynajmniej w lecie, tak jak teraz w sierpniu, nie? I powinno to się odbywać bezproblemowo. No dobra, gramy, nie wiem, od godziny chyba 8, no to już parę godzin minęło w życiu realnym. Może materiały tego nie oddają, ale trochę czasu tej grze poświęciłem. Może dobra, przejedźmy elegancko jak należy przez furtkę. W końcu nie jesteśmy
z szerokim headerem, tylko traktorkiem. Tu przez pole. Jeszcze zapakujemy tą jedną belkę. Fajnie wygląda ten JBC. Bardzo fajnie. Hop. Teraz jedną belkę popchniemy, chciałem powiedzieć, w pole załadunku. Zaraz zobaczymy, czy będę umiał to popchnąć. No i cudownie. No i teraz pytanie, czy pozycja transportowa wystarczy, żeby oddać te belki? Nie. Musimy zrobić wyładuj. Też nie wychodzą. Musimy zrobić... Dlaczego ten Unload Assistant jest off? Tego nie rozumiem. Musimy zrobić co? Wyładuj tutaj. O, i wtedy one się wyładowują. O, i ta jedna też się wyładowała. Niepotrzebnie te pasy zapinałem, ale nie chciałem, żeby mi uciekła. No cudownie. No i w ten sposób mamy tutaj, nie wiem ile, zaraz się okaże. Czterdzieści 48 belek. Z czego jedna jest taka niepełna. Nic nie szkodzi. Ok. No dobrze, kochani. No, zostaje mi jeszcze sprawa ciągle tych krówek i sianokosów. Sianem zdaje się bardzo dobrze odżywiają się owce. Czy tak się zastanawiam? Wszystko to jest trawa. Tak się zastanawiam, czy gdzie te owce będą. Chyba trzeba tam podlecieć. Tak się zastanawiam, co ja potrzebuję dla tych owiec, bo dla tych krów to siano, ewentualnie TMR. TMR-u na razie nie będę produkował. O, tu się wełna zrobiła już. A te tutaj mają sianko. Ciekawe, czy jakbym tutaj dorzucił kozy, to czy bym miał jakoweś mleczko. Pytanie, czy tutaj ta zagroda... No mleko powinno być, jakbym wrzucił kozy, nie? Ile ona mieści? 32 sztuk. No spróbujmy wrzucić trochę kóz. No i zobaczymy. To mam tutaj miejsce na jeszcze 20. No dobra, mam miejsce na 20. To tą przyczepę na tą chwilę zostawimy i weźmiemy trochę kóz, przywieziemy. To pojedziemy po te kozy. Trochę tak, jakbym za wysoko siedział w tej kabinie, słuchajcie, odnoszę takie wrażenie. Ten dach tak po prostu, no nie widzę tego nieba, jest jakoś tak mi to nie wygląda fajnie. Więc pozwólcie, że pojedziemy z takiego widoku, nie podoba mi się po prostu ten widok.
I teraz tylko tak. Gdzie tu jest pan? Tutaj, tak? To jest Katie. No, dobrze myślę. Tu gnojówka, stacja skupu karmy dla świń. Czy ja dobrze kombinuję, że Katie to będzie... Tak, to myślę, że tutaj chyba będę mógł zakupić. I tutaj też nie ma zakupić zwierzęta, ale tutaj też zobaczcie, stoi taki fajny podnośnik. Jaś się prosi, żeby do niego wsiąść, żeby móc nim coś załadować. Nie wiem dlaczego Giant nie robi takich rzeczy. Dużo teraz już map ma takie po prostu, albo może ja jestem tak zmanierowany przez Hofbergman, na przykład. W końcu jak już jest sklep z który daje palety, to powinien mieć możliwość, powinno być możliwość jego załadowania tych palet, nawet płatna. Ale niech będzie. Slow. No to slow. Tylko tak jeszcze raz. Gdzie ta Katie? Czy Katie? Na głównym skrzyżowaniu przez rzekę. Dobra. Czyli w zasadzie jadę tam jak do punktu. Potem przez mostek i już jestem. Ta mapa wydaje mi się być troszeczkę mniejsza, albo tutaj te szczęśliwie sklep plus sprzedawca, hodowca, nie wiem, handlarz zwierzętami jest jakby bliżej. Po prostu. No dobra, to teraz byśmy chcieli tu wjechać. Niż na innych mapach, to miałem na myśli, że tak jakoś mi się tu wydaje te odległości ciut mniejsze niż na innych mapach, ale mogę się mylić. Czy ja tu obrócę? No może i obrócę. Spróbujmy kupić trochę kozy. Ja bym chciał trochę kozy. Proszę Państwa, nie krowy, nie świnie, nie... O, owce i kozy. Trochę kozy. I wziąłbym takich 3-miesięcznych kusek. Niech rosną. Aż 12 mogę wziąć. No i to 12... To nie, weźmy dyszkę. I tu weźmy 2. Tak se tu fajnie stoją teraz. No dobra. I teraz tak. Tak jak mówiłem, będziemy wycofywać się elegancko. Aż mi zdjęło plandekę. Ciekawe, czy ja tu je mogę wyładować? Ale mogę załadować obornik, ale heca. Słuchajcie. Ja nie wiedziałem, że ten wózek wozi obornik. Naprawdę? Nie będę ładował obornika, ale jestem w szoku. W szoku głębokim. Mogę załadować tu obornik. No i się nie nakryły? Nakryły. Coś niebywałego, słuchajcie. Tu piętrusek? Nie, zwykły autobusek. Tak się przestraszył, bo tak dojechałem do środka. Wcale mu się nie dziwię. Gdybym to było naprawdę, to też bym się lekko przestraszył takiego wariata wciągnikiem, który rwie
środkiem. No. A ciągniki teraz olbrzymie, także nawet autobusy muszą uważać. No dobra, słuchajcie, tak patrzę, o, moje esy floresy zostały na polu w poszukiwaniu tych bel, nie? Słomy. Tak się zastanawiam, w którym kierunku dalej iść, bo na razie to mam wszystko w leasingu, a jak przyjdzie do spłaty tego leasingu, to może być kiepsko. Nie wiem, czy nie powinienem wziąć jeszcze jakiegoś kredytu i postawić jakieś sklepy, warsztaty, żeby można było przetworzyć tą pszenicę, jęczmień w jakąś mąkę, żeby to jednak drożej sprzedać, nie? Bo teraz sprzedanie tej pszenicy to taki marny interes, tak prawdę powiedziawszy. Aha, to są kozy, to muszę podjechać tam. No, ale to teraz tutaj elegancko wygląda. A trzeba się chyba rozbudować, bo ta farma jest tak zrobiona, że można się tutaj rozbudowywać. Wełnę trzeba pojechać sprzedać. No dobra. Wszystkie poproszę przenieść do hodowli. I te małe, jeśli można, też bym poprosił. OK. A można by zabrać owce i je sprzedać, tylko trochę tanie są. Ale i tak droższe od kozy. No dobra, zrobimy... Aha, tutaj jeszcze mam miejsce, tak? Bo jest zwierząt 24, a zagroda jest na 32. Przepraszam. Więc nie ma problemu. Nie ma problemu. Jeszcze możemy... te zwierzęta jeszcze mogą się rozmnożyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tutaj jest obciążnik. To go nie będziemy zastawiać, natomiast my byśmy chcieli zaparkować może tą maszynę. Co prawda ona nie wjechała tam, gdzie chciałem. No ale tutaj też może stanąć, tylko ja bym ją troszkę jeszcze wyprostował. O. No i jest całkiem ok. Myślę, dobra, to teraz jedziemy na pole, zabrać przyczepę. No i trzeba będzie pomyśleć, o, tutaj jeszcze mamy chyba siewnik czy coś takiego. Przepraszam, trochę chrypnę. Jedziemy po tą przyczepę. Trzeba też zastanowić się, co z tą trawą, którą tutaj tak zacząłem zbierać. Kurczę, zagapiony jestem. Się zastanawiałem, czy ja nie chcę kupić jeszcze jednej jakiejś kosiarki bocznej i zgrabiarki, nie? Ewentualnie.
Dobra. Tutaj by należało ten żywopłot trochę skasować. Chociaż tam jest niby taki płotek ładny. Ja mam prawie 300 koni, czy też mam ponad 300 koni w tej chwili, bo go, jak mi się nie mylę, rozbudowałem. I ja ledwo ciągnę 70% przyczepę. W 70% wypełnioną. Sezamie, zamknij się będzie. No dobra, to wskakujemy tutaj na gospodarstwo. Tutaj powinienem tą drogę poszerzyć. Być może, że tutaj to też. I teraz ciekawa kwestia, nie wiem czy pamiętacie ten silos. On jest tylko na moje oko nieuprawowy, tylko na dwie rzeczy. Jak ja tutaj wysypuję, to tam przyrośnie, nie? No, myk. Takie duże otwarcie i tak wolno się sypie ta pszenica. No okej. Spróbujmy go wyłączyć i zobaczcie. Tutaj zdecydowanie przybyło, nie? No i mamy pszenicę 41 tysięcy i jęczmień 32. Ja myślę, że do tego nic więcej nie uda mi się wpakować. Do tego silosu, w sensie jakiejś trzeciej. To się otwiera? A się otwiera. Jakiejś trzeciej rzeczy. Jak te drzwi tutaj się zamykają? O! Trzeba na górę. Hala na produkty luzem. No właśnie. Chociaż jakbym się uparł, to może bym coś innego wysypał. A co tutaj można zrobić? To mi wygląda tak, że tutaj mógłbym poukładać... nawet taka linia jest narysowana. No, tutaj by mogły stać chyba jakieś big bagi albo coś takiego. Jak myślicie? Trzeba by to sprawdzić. Tak, tutaj jakieś stare beczki albo na chemikalia, albo na paliwo. Tutaj prawie jest przejście, prawie robi różnicę. Tam stoi kombajn. No i teraz kwestia tej trawy jeszcze w tym roku. Wypadałoby coś z nią zrobić. I kwestia tego, że... O, jaka mgła tam przyszła. No i kwestia tego, że tutaj, tak patrząc na tą glebę, to troszkę by wypadało wapna rzucić, a na bank wypadałoby nawozy. Nawozy, jeszcze raz nawozy, moi kochani. Orka. Kontrola zachwaszczenia. No, jeszcze trzeba chwastownik kupić. Dobra, spróbujmy już tak zupełnie na koniec zrobić jeszcze zakupy. Na pewno będę potrzebował chwastownik, bo kontrola zachwaszczenia to na bank będzie mi potrzebna. Chwastownik to tutaj tak naprawdę jeden jest rozsądny chwastownik i tutaj nic się nie zmieniło. Tutaj horsz jest, horsz jest ciekawy, bo to jest 12-metrowy pielnik. Proszę bardzo. Z modów. To jest 6-metrowy chwastownik.
To jest chwastownik, to jest pielnik i on ma 12. O właśnie, zobaczcie, Puntinger jest nie do zatrzymania. On ma 12,5 metra, 25 na godzinę. Ten ma raptem 12 metrów i kosztuje dużo więcej, 3 razy więcej. To jest chwastownik olbrzymi. To też jest chwastownik, to jest chwastownik, to jest chwastownik. No i ten pielnik 12-metrowy to jest coś, co muszę mieć. I to jest rzecz niezbywalna, że ona musi być. Weźmy ją też na 2 lata. Mam nadzieję, że mi się uda to wszystko spłacić. Na pewno będę potrzebował rozrzutnik, więc nie ma co się zastanawiać. Bierzemy rozrzutnik i weźmiemy oczywiście, chociaż tutaj ten jest tańszy, Amazon z modów. Ale weźmiemy tego z dodatku, z Highlands Fishing Expansion. Po prostu, żeby zagrać maszynami z dodatku. I jak go też sobie kupimy, bez tego drogiego dodatku, weźmiemy tylko tak jak stoi, w finansowaniu na 2 lata. Tak jest. I jeszcze byśmy chcieli wziąć teraz tak, co ja bym chciał wziąć? Na razie byśmy na tym poprzestali. Weźmiemy jeszcze może tylko ze 2 worki wapna. Kup. I wzięlibyśmy ze 2 worki, ale już nie wapna, tylko nawóz. No i niepłynny. Ja bym może wziął worki, bo te mi się źle układają. Weźmy sobie ze 4 worki nawozu. Kup. Weźmy sobie jeszcze nasiona. Tak, weźmy sobie takie ze 2 woreczki nasion na pewno. Może nawet 3 plus ten jeden tam, to będą 4. Tak. I to już by było chyba na tyle. Tylko jest jedna uwaga. Ja zapomniałem o tym, że ja mam tutaj mod włączony i to wszystko wylądowało tu, moi kochani. Bo mam mod włączony dostawa do sklepów, albo ze sklepów raczej. I kurczę, go włączyłem i zapomniałem go wyłączyć. No trudno, to mamy tutaj wszystko, więc zaraz to pięknie porozwozimy. Ale tym się chyba zajmiemy już w następnym odcinku, a ja w międzyczasie sobie znajdę informacje, które guziki wyłączają tego moda albo go przywracają ustawienia fabryczne. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. No i z tym autoloadem to dajcie mi znać, jeśli macie jakąś fajną przyczepę, którą można by użyć, inni, która nie używa tego uniwersalnego autoloadu, który jest jakiś taki, powiedziałbym brzydko, że porypany. Trzymajcie się, cześć.